Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Kusznierewicz. Asia Flis, nasza ulubiona psycholożka, prowadząca power walki czwartkowe, poprosiła mnie, żebym dzisiaj ją zastąpił, ponieważ jest daleko w górach, na nartach i powiedziałem jej, że oczywiście to zrobię. Może na mnie liczyć. Więc to, moi drodzy, dzisiaj ja poprowadzę nasz wspólny powerwalk, w którym pójdziemy po zdrowie. No właśnie, bo to dobrze wyjść na świeże powietrze, tak jak właśnie to zrobiłem, i zrobić te 1000, może 2000 kroków właśnie o poranku. Trochę rozruszać się nasz organizm. Zastanawiałem się, o czym mogę Wam dzisiaj powiedzieć, żeby nie wchodzić w temat Asi za bardzo, no bo ona to robi najlepiej, kiedy prowadzi z nami ćwiczenia wzmacniające naszą uważność, tak, taką medytację podczas spaceru. Uwielbiam te czwartkowe powerwalki Asi, ale tak pomyślałem, że podejdę do tematu trochę inaczej i opowiem Wam o 6 lekcjach, jakie przywiozłem z 6 Igrzysk Olimpijskich, na których byłem. No więc może po kolei, moi drodzy. Zacznijmy od początku, od Igrzysk w Atlancie. To był rok 1996. To były moje pierwsze igrzyska i jechałem tam zupełnie nieświadomy tego, co się później wydarzy. A mianowicie wróciłem z medalem olimpijskim, pierwszym w historii polskiego żeglarstwa medalem olimpijskim, i to od razu złotym. Niespodzianka, duża nie tylko dla mnie, bo mimo że mierzyłem bardzo wysoko, ale no, nie spodziewałem się, że tak szybko wejdę na sportowy Olimp. Ale wykorzystałem szansę. Jaką lekcję z Atlanty przywiozłem? Oczywiście mnóstwo cennych doświadczeń, nauki poza sukcesem, ale myślę, że to, co mogę Wam powiedzieć, co było bardzo ciekawe, to jest to, że każdego dnia rano przed wyścigami miałem możliwość spędzić godzinę w drodze z mariny żeglarskiej na taką platformę, z której wypływaliśmy na ocean, bo pływaliśmy po Oceanie Atlantyckim. I na tej platformie stały nasze łódki. Ale zanim tam dopłynęliśmy, to płynęliśmy właśnie promem, godzinę. I ja miałem tę godzinę dla siebie. O poranku. Łapiecie to? Tak samo jak teraz wstaję o godzinę wcześniej, przed wszystkimi swoimi obowiązkami, żeby mieć godzinę dla siebie. I ta godzina dla siebie pomogła mi, dawała mi możliwość wejścia w stan umysłu, który nazywany jest stanem flow. Ale to jest takie ułożenie swoich myśli, swojego, że tak powiem, procesora, że później styki i wszystkie skojarzenia, a przede wszystkim koncentracja i uważność działają fantastycznie. Ponadto w stanie flow, o którym oczywiście możecie dużo więcej przeczytać w internecie, w różnych książkach, to jest już, można powiedzieć, cała metoda, nauka. To, co świetnie działa, to jest to, że w bardzo szybki sposób, wtedy, kiedy jest akcja, kiedy dużo się dzieje, tak jak na trasie regat, w walce, myślę, że w życiu naszym codziennym, szczególnie biznesowym też, to bardzo szybko nasz mózg łączy fakty i informacje, które wcześniej zdobył, albo przed chwilą, tak jak chociażby prognoza pogody, którą zaprezentował mi mój trener. Mam na myśli to, co się działo tam, w tamtej Atlancie. I to wszystko sprawiało, że moje skojarzenia i obrazy znakomicie pojawiały się szybko w moim mózgu, dzięki temu stanowi flow, w którego wprowadziłem, płynąc właśnie przez tą godzinę, tym promikiem małym na tą platformę, i dzięki temu, moim zdaniem, nie tylko
Potrafiłem szybko zareagować na różne sytuacje, ale widziałem też wiatr kolorami. Wiem, że to brzmi trochę jak abstrakcja. Niektórzy z Was już pewno to słyszeli ode mnie raz czy drugi, ale ja często to powtarzam właśnie, że w momencie, kiedy jestem w świetnej formie, jestem wypoczęty i wprowadziłem ten swój umysł w stan flow, to widzę wiatr kolorami, widzę rzeczy, których nie widzą inni. Potrafię wykorzystać swoje zmysły, wszystkie swoje predyspozycje, które wypracowałem wcześniej. I myślę, że ta właśnie godzina przed tym głównym zajęciem, zadaniem, walką na trasie regat, wyścigami była kluczowa w moim sukcesie. Dobrze mieć taki czas, żeby mieć tą przestrzeń i mieć ten czas właśnie do tego, żeby wejść w stan flow. Szczególnie w pierwszej części dnia. Może właśnie taki nasz power walk jest takim czasem. To zaledwie 15-20 minut, ale może zrobi właśnie robotę. Ja w to wierzę. I właśnie w ten sposób myślę. Dlatego nawet jadąc rano do pracy, do biura, czasami idę wiecie, tak trochę okrężną drogą. Nie spieszę się, żeby mieć więcej czasu. Nawet jak są korki, to nie martwię się z tym. Nie martwię się za bardzo tym, bo wiem, że to jest ten czas, kiedy mogę trochę ułożyć sobie myśli. Jeszcze jedna ważna rzecz. W stan flow nie wejdziecie scrollując telefon. Czy to w metrze, czy w samochodzie, stojąc na światłach. Oby takich rzeczy nie robić. Czy w autobusie, czy w taksówce. Nie, tutaj trzeba najlepiej patrzeć gdzieś dalej. Ja zawsze jak płynąłem tym promem, w 96 roku to nie było tych iPhone'ów i różnych innych telefonów, to w ogóle był spokój. Niektórzy czytali książkę, niektórzy słuchali muzyki. Ja też miałem słuchawki z Walkmanem, takim jeszcze, wiecie, pamiętacie, na kasetę. Chociaż nie, już chyba były na dyski, te CD-dyski. Ale to były czasy, ja cię kręcę. To muzyka też pomaga wchodzić w stan flow. Tylko trzeba odpowiednio ją dobrać. No i to jest ta lekcja, którą wyniosłem z igrzysk w Atlancie. Przejdę teraz tutaj przez taki rów, więc przepraszam Was bardzo, ale będę chodził, idę na spacer dzisiejszy poranny po jakichś przełajach. Tutaj jest taka granica parku i osiedla, ale już przeszedłem, więc to taka mała dygresja, ale specjalnie to powiedziałem, ponieważ chcę pokazać, że ten nasz Power Walk to jest podcast w ruchu i my chodzimy, faktycznie chodzimy. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście wszystko na żywo, 6:15 ruszyliśmy i będzie na pewno miał dzięki temu fajny dzień, bo tak to właśnie działa. Więc to była Atlanta. Patrzę na swoją notatkę dalej, co były dalej. No oczywiście, że pamiętam, że to były igrzyska w Sydney. Ale co ja tam chcę Wam, jaką lekcję wyciągnąłem z Sydney? Już wiem. No. Słuchajcie, na igrzyskach w Sydney, to był rok 2000, w pięknej Australii. Moim zdaniem najpiękniejsze igrzyska, na których startowałem. No głównie przez urok tego miasta, które jest jednym z moich ulubionych. Ja tam przekombinowałem. Tak, jadąc jako faworyt do zwycięstwa, bo byłem wtedy aktualnym mistrzem świata, mistrzem Europy, mistrzem olimpijskim z igrzysk poprzednich. Skończyłem z 4. miejscem, wróciłem ze skórzanym medalem. Tak to się mówi na sportowców, którzy zajmują najgorsze z możliwych miejsc, jeżeli jadą jako faworyci, 4. miejsce. No i przekombinowałem. W jaki sposób? Zaraz Wam powiem, jaką lekcję wyciągnąłem z tego, ale najpierw powiem, co się wydarzyło i na czym polegało to przekombinowanie. Otóż ja się długo zastanawiałem, jak podejść do tych igrzysk i w roku 1999, czyli na rok przed igrzyskami, spotkałem się m.in. z Robertem Korzeniowskim, który był wtedy w super formie. Zdobył też złoto wcześniej w Atlancie i zapytałem go, jak on będzie
przylatywał do Australii. I on powiedział, że najpierw leci do Brisbane. Co ciekawe, nie kolejne, tylko następne Igrzyska Olimpijskie odbędą się właśnie w Brisbane, w Australii, w roku 2032. I on powiedział, że tam najpierw przyleci na 5 dni, aklimatyzacja i dopiero później zjedzie do Sydney. Ja pomyślałem, no skoro Robert tak robi, a jest bardziej doświadczonym sportowcem niż ja, no to ja też tak zrobię. I zamiast tak jak wszyscy polecieć prosto do Sydney, tam sobie korzystać z uroków miasta, przejść aklimatyzację, przygotować spokojnie łódkę, nawet sobie wypłynąć na zatokę raz czy drugi, tak bez jakiegoś mocnego treningu, to ja oczywiście poleciałem też do Brisbane. I jak ja tam się męczyłem, jak to wszystko było na siłę. Chciałem naśladować mistrza ślepo, bez zastanowienia, no bez sensu. No i wszystko obróciło się przeciwko mnie, nie dosyć jeszcze tego, to drugą rzeczą, którą przekombinowałem, a oczywiście było tego dużo więcej, to było to, że nie mieszkałem w wiosce olimpijskiej, w której panowała fajna atmosfera. Znów można było z wioski olimpijskiej płynąć promem wzdłuż tą piękną rzeką, czy tam odnogą zatoki, która rozciąga się po całym Sydney, do Mariny Olimpijskiej. Bym miał tą godzinę dla siebie na wejście w stan flow, no to ja wymogłem wręcz na Polskim Związku Żeglarskim, żeby wynajęli mi mieszkanie w centrum miasta, żebym miał blisko i żeby nic mnie nie rozpraszało. Kolejna wtopa. Przekombinowałem. A trzecim przykładem, patrzcie, o wszystkich moich błędach mówię Wam, przyznaję się. Po co? Po to, żeby przestrzec innych. Was też, moi drodzy, że czasami trzeba uważać, ale wręcz często, żeby nie przekombinować. A trzecia rzecz jest taka, że część wyścigów była rozgrywana na otwartym oceanie, spokojnym, tam wiecie, na zatoce, nie zatoce, ale właśnie poza zatoką, a część jakby w środku zatoki, tam przy operze w Sydney, na której panują bardziej warunki jeziorowe. Ja myśląc o odpowiednim przygotowaniu swojego sprzętu przede wszystkim, wymyśliłem, że miększy maszt, bo można było mieć 2 maszty do swojej łódki, zmieniać nawet codziennie, będę używał na długiej fali oceanicznej, a sztywniejszy, no, jak to zazwyczaj dobrze działa, w środku zatoki, w tych warunkach jeziorowych. No i oczywiście zmiana masztu, wszystkie regulacje, które trzeba było zrobić. No, cały ten proces zajmował mi głowę. Myślałem tylko, czy będę miał lepszą prędkość. Oczywiście to się niewiele przełożyło na prędkość, ale bardzo mi, że tak powiem, dużo czasu zajmowało. Miałem też sporo rzeczy na głowie, dodatkowe emocje, bez sensu. Przekombinowałem. I tutaj lekcja, którą wyciągnąłem z tego, jest taka, że od tamtego czasu stosuję metodę KISS. Nie wiem, czy ją znacie. Znacie metodę KISS? Jest to skrót liter od słów Keep it simple, stupid. Czyli trzymaj wszystko, czy tam prowadź wszystko w swoim życiu jak najprostszym sposobem. Tak trochę na głupiego. Prostota bardzo często jest najlepszym rozwiązaniem. Proste rozwiązania są genialne, jak to mówił, nie wiem, czy Sokrates, czy już później Albert Einstein. Małe zespoły, proste rozwiązania. Geniusze właśnie w ten sposób osiągają fantastyczne rezultaty, których później przyklaskujemy i jesteśmy z nimi pod wrażeniem. KISS, moi drodzy, to jest lekcja, którą wyciągam z Sydney. W Atenach, to było rok 2004, moje trzecie igrzyska, na których zdobyłem brązowy medal. Ale się cieszyłem, aż wyskoczyłem z łódki, słuchajcie, po przekroczeniu mety ostatniego wyścigu. No, tam było przede wszystkim bardzo gorąco, chciałem się schłodzić, no ale oczywiście to było też związane z wielką radością, która mi towarzyszyła po zdobyciu medalu. Tym bardziej, że 4 lata wcześniej poczułem smak goryczy porażki. No i to były igrzyska,
z których lekcję wyciągnąłem następującą. Otóż jest takie powiedzenie: im więcej potu na treningu, tym mniej na ringu. Tak, moi drodzy, im więcej uwagi, czasu, ale przede wszystkim pracy włożymy w przygotowania, tym mniej krwi stracimy, czyli tak naprawdę strat poniesiemy i bólu doświadczymy podczas najważniejszych momentów, kiedy rywalizujemy. Nie tylko w sporcie, ale w życiu, w biznesie. Czym lepiej się przygotujemy do prezentacji, do takiego power walka, na który z Wami idę teraz, tym łatwiej mi będzie i bezboleśnie później wygrać, mieć satysfakcję z tego, co robię, osiągnąć dobry rezultat, być bardzo często pochwalonym, dostać nagrodę w różnej postaci właśnie za dobrze wykonaną robotę. Ale ten właśnie czas na przygotowanie, czyli właśnie pot wylany na treningu, przełoży się na mniejsze koszty i lepszy wynik, kiedy wyjdziemy na ring. I zdecydowanie tego też doświadczyłem w Atenach. Nie zdobyłem tam złotego medalu, nie zdobyłem srebra, ale naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby po pierwsze wyciągnąć wnioski z nieudanych igrzysk w Sydney, dobrze wszystko przemyśleć, dobrze się przygotować. Tam małe braki mi gdzieś tam się pojawiły, ale nadal uważam, że to była dobrze wykonana robota. No, więc to były Ateny. Pekin, moi drodzy. Co ja tutaj napisałem na Pekinie? Widzicie, 6 igrzysk, już nie jestem w stanie tak wszystko. Z igrzysk każdych mam dosyć dużo wniosków, ale tutaj mam listę taką już dobrze przygotowaną. Już wiem. No właśnie, w Pekinie. To były moje pierwsze igrzyska na dwuosobowej łódce klasy Star, bo po Atenach podjąłem decyzję, żeby się przesiąść na większą łódkę. Do załogi zaprosiłem mojego odwiecznego rywala, Dominika Życkiego, z którym się cieliśmy na całego, oczywiście mając mnóstwo do siebie szacunku i sympatii. Tak, można mieć także nawet sympatię dla swoich przeciwników. Dominik Życki, znakomity żeglarz, i zaprosiłem go do załogi. Razem startowaliśmy w Pekinie, ale 3 miesiące wcześniej na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Miami, był to rok 2008, nie daliśmy nikomu szans i wygraliśmy te Mistrzostwa Świata. I pamiętam, jak wszyscy mówili, Życki z Kusznierewiczem to faworyci do zwycięstwa. I my pojechaliśmy na te igrzyska do Pekinu jako faworyci. Jako w pewnym sensie, a to był raczej mindset niż statement, czyli stan naszego umysłu, a nie rzeczywistość. Jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu. No nie obrońcy medalu złotego olimpijskiego, ale no ostatnie najważniejsze regaty przed igrzyskami wygraliśmy, więc w pewnym sensie mieliśmy bronić tej pozycji faworytów, liderów. Nigdy od tamtego czasu nie startuję w regatach jako obrońca. To była lekcja, którą wyciągnąłem na całe życie. Teraz zawsze, niezależnie z jakiego pułapu startuję jako challenger, czyli jako ten, który się stara, który challenge'uje wszystkich i także tych najlepszych. Ja jestem tym pretendentem, a nie obrońcą. I to sprawia, że po pierwsze wkładam bardzo dużo energii zawsze w przygotowania. Szukam wszędzie jak najlepszych rozwiązań. Umysł mam nastawiony na pracę, bo wiem bardzo dobrze jako challenger, że muszę naprawdę dać siebie niesamowicie dużo i sił, i wysiłku, i koncentracji, i uwagi, i wszystkiego, co związane było także wcześniej z przygotowaniami, żeby przynajmniej utrzymać się z tymi najlepszymi tuż po starcie. I kiedy startuję jako challenger, i na pewno też tak zrobię za 3 tygodnie, tak, raz, dwa,
nie, no już nawet mniej, 2,5 tygodnia w Stanach Zjednoczonych na regatach, bo to będą moje kolejne regaty z Bruno Pradą Bacardi Cup. 5 ostatnich regat wygraliśmy. Jesteśmy rekordzistami. Na pewno stawiani w roli faworytów, pretendentów do zwycięstwa. To ja także na tegoroczne Bacardi Cup pojadę jako challenger. Tak podchodzę do tego startu i do każdego. A do Pekinu, w Pekinie nie miałem takiego stanu umysłu. Dominik myślę, że też również. Cały nasz zespół, bo trener również. Startowaliśmy jako obrońcy, no i zakończyło się 4. miejscem, z którego nie byłem oczywiście zadowolony. No bo medal to medal, podium to podium. Kolejne Igrzyska Olimpijskie to był Londyn, w którym zapatrzyłem się za bardzo tylko na siebie. Nie wiem nawet dlaczego, nie potrafię tego wytłumaczyć, wiecie? To może i mógłbym, ale to by zajęło bodajże z 5 powerwalków. Chyba nie jesteście na to gotowi. Ja zresztą też nie, bo zaraz trzeba jeszcze zjeść śniadanie, przygotować się do pracy, no i podziałać dzisiaj w robocie, więc powiem Wam tak, w Londynie byłem tak zafiksowany na swoich ustawieniach, swoich żaglach, tylko swojej łódce i swoich umiejętnościach i myślałem, że one są najlepsze, że nie patrzyłem dookoła, nie podglądałem rywali, nie patrzyłem, co oni robią, na jakich przede wszystkim ustawieniach pływają, a można takie informacje zdobyć i w rozmowie, i w takim oczywiście jak najbardziej zdrowym szpiegowaniu, podglądaniu innych, robieniu zdjęć, analizie. A ja byłem tak przekonany, że to my robimy dobrą robotę. Zresztą mieliśmy ku temu powody, bo całkiem szybko pływaliśmy, ale okazało się, że jednak to była ślepa uliczka, bo tylko w niektórych warunkach, które panowały na Igrzyskach w Sydney, tam dobrze to się sprawdzało, a w innych już mniej. No i zakończyło się to 8. miejscem, słabym. I to było 5 igrzysk, moi drodzy. Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin i Londyn, o których Wam już dzisiaj podczas Power Rocka opowiedziałem, w których startowałem jako zawodnik. Na jednoosobowej łódce, to były te pierwsze 3 igrzyska, a później z Dominikiem w Pekinie i w Londynie. Natomiast 6. igrzyska, na których byłem w czasie pandemii, bo był to rok 2021, uczestniczyłem w nich w roli trenera. Pomagałem węgierskiemu zawodnikowi, Zomborowi Bereczowi, którego tutaj też gościliśmy kiedyś na Power Walku. Zaprosiłem go na wspólny spacer. Fajnie nam się rozmawiało. Nie po węgiersku, nie po polsku, ale po angielsku oczywiście. Zapraszam Was do archiwum naszego Power Walka, w którym możecie sobie odsłuchać właśnie tej ciekawej rozmowy. I z igrzysk w Tokio wyniosłem, słuchajcie, kilka oczywiście cennych lekcji, bo to pojechać na igrzyska w innej roli to jest w ogóle fantastyczne doświadczenie, w ogóle zrobić coś w innej roli. Też polecam Wam taką próbę. Natomiast to, jaką lekcję wyniosłem z tamtych igrzysk, to jest to, że każdy punkt się liczy. Co autor ma na myśli? Otóż Zombor zdobył srebrny medal na tych igrzyskach, co było oczywiście fantastycznym sukcesem. Mierzyliśmy w podium, mierzyliśmy w złoty medal, ale wiedzieliśmy też, że będzie bardzo trudno, bo był i Anglik, Hiszpan, Nowozelandczyk, Holender w świetnej formie pływał. O Hiszpanii już wspomniałem? Chyba tak. No i wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe, a więc srebro bardzo satysfakcjonujące. Ale słuchajcie, zabrakło tylko 2 punktów do złota. Anglik, Giles Scott, no znakomity zawodnik, no wymsknął się nam, można by powiedzieć. I w ostatnim wyścigu Zombor wygrał ten wyścig decydujący, medal race, tak zwany, wyścig medalowy. No ale Giles przypłynął na 5. pozycji, no i to wystarczyło, żeby utrzymał tą przewagę, którą wypracował wcześniej. A te 2 punkty w tych wcześniejszych 10 wyścigach były do wzięcia. Były. I to nie to, że Zombor gdzieś tam odpuścił w pewnym momencie
sobie któryś z tych wyścig, ale jednak gdyby nie różne sytuacje i decyzje, które zostały podjęte, i to nawet nie chodzi tylko o decyzję Zombora, ale także i moje jako trenera, były inaczej sprocesowane, z większą uwagą, uwagi nam nie brakowało, ale jakby starannie dopieszczone, to myślę, żeby Zombor miał złota, a nie srebra. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudno zrobić, ale znaczy łatwo teraz powiedzieć po fakcie, ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest lekcja na przyszłość i chcę Wam dać ją w formie inspiracji, żeby pamiętać, że nie tylko na tej ostatniej prostej, w ostatnim momencie trzeba przycisnąć, ale każda mała rzecz, którą robimy w projekcie, którym się zajmujemy, nawet na samym początku albo w środku, później przekłada się na efekt i może decydować o tym, czy zakończycie tę swoją pracę ze złotem, czy może ze srebrem, albo brązem, a może skórzanym medalem. No, więc pomyślcie o tym i myślcie w różnych sytuacjach, nie tylko dzisiaj, ale też i w kolejnych dniach. Jak? Podobało Wam się? No, chyba pierwszy raz mówiłem na Powerwalku o wszystkich swoich igrzyskach, co? Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Wy również, a przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że już dzisiaj zrobiłem 2000 kroków. Świetny początek dnia. Robi się już powoli tutaj jasno. Bardzo się cieszę, że niedługo na Powerwalki będziemy chodzili wtedy, kiedy już będzie jasno. O świcie, bo to jest właśnie nam bardzo potrzebne. Też wprowadzenie do naszego organizmu promieni słonecznych. To się bardzo liczy. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wspólny spacer. To jest zawsze przyjemność. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na jutrzejszy Powerwalk, który poprowadzi Wojtek Hera. A pamiętajcie, że chodzimy codziennie i do tego Was bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Dziękuję również naszemu partnerowi strategicznemu, platformie MultiLife od Benefit Systems, która wspiera nas w prowadzeniu Powerwalka i rozwoju Powerwalka. W ogóle platforma MultiLife jest świetna. Jeżeli już z niej korzystacie, to też Was zachęcam. Tam możecie oglądać też w każdy czwartek rano taki ekskluzywny Powerwalk, który nagrywamy tylko dla użytkowników Powerwalka. No, więc tam też są bardzo ciekawe treści od nas, ale też i wiele innych, które przede wszystkim mają na celu wzmocnić dobrostan pracowników w firmach. No dobra, to tyle na tą chwilę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Ja jutro też będę na spacerze, żeby nie było. Wojtek prowadzi, ale ja będę jutro chodził. Też postanowiłem, że o 6:15 będę w ogóle zawsze wychodził, bo mi to dobrze robi. Mam nadzieję, że Wam również. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Cześć.